Cześć kochani, słuchajcie, dzisiaj chcę Wam opowiedzieć troszeczkę o kosmetykach naturalnych, a w zasadzie o nazewnictwie, które możecie znaleźć we własnych kosmetykach, o tych oznaczeniach. Czy wiecie tak naprawdę, co to oznacza kosmetyk naturalny, kosmetyk bio, kosmetyk wegański, kosmetyk ekologiczny, czy może organiczny? Tych nazw jest naprawdę bardzo, bardzo wiele, ale czy naprawdę wiecie, co to tak naprawdę oznacza? Oczywiście chwytów marketingowych bywa mnóstwo, no i właśnie, żebyśmy nie nabrali się z czasem, że po prostu bierzemy, bo to jest teraz modne. Co to tak naprawdę oznacza, jakie są te wartości, wszystkiego dowiecie się z tego filmu. Co najciekawsze, tak naprawdę nie ma definicji kosmetyku naturalnego, więc trochę, co niektórzy producenci mogą nadużywać tej nazwy, no bo co to znaczy, że kosmetyk jest naturalny? Jakie te wartości są? Ile tych składników naturalnych jest? No i przede wszystkim, jakie to są te składniki naturalne? Więc taka ogólna nazwa kosmetyk naturalny niewiele nam tak naprawdę powie. Komitet Ekspertów Rady Europy nazwał kosmetyki naturalne tak ogólnie, że to są właśnie kosmetyki, które mają większość składu właśnie naturalnego i służą do upiększania i pielęgnacji. Natomiast nie mamy takich uregulowań prawnych, nie mamy też czegoś takiego, że mamy zwykłe kosmetyki i kosmetyki naturalne i podlegają na przykład pod różne regulacje. Nie, mamy po prostu kosmetyki i wszystkie podlegają pod jedno prawo. Wobec tego są pewne ułatwienia, o których za chwileczkę powiem, które mogą nam co nieco przybliżyć tą sprawę, co to jest ten kosmetyk naturalny i jak on powinien wyglądać. A to są mianowicie certyfikaty. To są certyfikaty, które są nadawane przez takie niezależne organizacje europejskie, które tak naprawdę nadają ten certyfikat tylko tym kosmetyków, które spełniają ich standardy. Bardzo popularnym takim certyfikatem jest certyfikat francuski, który się nazywa EcoCert. EcoCert tak naprawdę możemy mieć niemalże pewność, że rzeczywiście ten skład jest bardzo naturalny, ponieważ co on nam mówi? Mówi nam to, że te kosmetyki, które posiadają ten certyfikat, muszą mieć co najmniej 95% składników pochodzenia naturalnego, czyli pochodzenia roślinnego bądź odzwierzęcego, a tylko do 5% mają składników syntetycznych. Może być też ich mniej, ale maksymalnie tylko 5%. Dodatkowo oczywiście szereg innych musi tutaj spełnić norm, ponieważ na przykład nie może mieć sztucznych barwników, sztucznych zapachów, jakichś parabenów, właśnie sztucznych konserwantów syntetycznych. Nie może zawierać też jakichś takich na przykład modyfikowanych genetycznie różnych składników roślinnych. Więc wiele jest tych tak naprawdę regulacji i norm, które musi dany kosmetyk spełnić, żeby według nich należał właśnie do kosmetyku naturalnego. I dzięki temu mniej więcej już wiemy, jaki ten skład tego kosmetyku jest. Natomiast takie certyfikaty są płatne. To nie jest jedyny certyfikat, zaraz powiem też o innych. Natomiast takie certyfikaty są płatne, więc też nie możemy powiedzieć, że jak dana firma, dany kosmetyk tego certyfikatu nie ma, no to oznacza, że on na pewno nie jest naturalny, no bo tak nie jest, po prostu widocznie nie ma wykupionego tego certyfikatu. Najfajniej i najbardziej tak rzetelnie to byłoby po prostu umieć czytać te składy kosmetyków, żebyśmy sami mogli sprawdzić, ile jest danego składnika, na którym miejscu ono jest, ile jest tych syntetycznych składników i sami dokonali wyboru, czy to nam pasuje, czy też nie. No ale wiadomo, czytanie składów nie jest łatwe. Ja na pewno też o tym film nakręcę, żebyście chociaż takie podstawy umieli. Natomiast te certyfikaty rzeczywiście mocno nam tą sprawę ułatwiają, ponieważ trochę robią to za nas. Oprócz tego EcoCerta mamy też inne certyfikaty. Mamy na przykład Cosmebio, który również jest francuską organizacją. I tutaj tak naprawdę są podobne te wszystkie normy, które musi ten kosmetyk spełniać, ale dodatkowo jeszcze może właśnie etykietkę bio lub organic nadać. I za chwilkę też powiem właśnie, czym
różnią się kosmetyki bio od organik, ale mamy też na przykład taką z Wielkiej Brytanii certyfikat Soil Association, czy mamy na przykład z Niemiec BDIT, taka cięższa nazwa, więc trochę tych certyfikatów jest. Mamy też taką ogólną instytucję Kosmos, która zrzesza te właśnie większość tych certyfikatów razem. Ja Wam tutaj też wypiszę, które do nich należą i ma takie wspólne regulacje, wspólne normy dla tych wszystkich właśnie certyfikatów. Więc trochę tych ułatwień mamy, możemy z nich skorzystać, jeżeli właśnie tych składów nie umiemy czytać albo nie jesteśmy pewni. Pojawia też się takie pojęcie, co to jest kosmetyk ekologiczny. No ogólnie kosmetyki ekologiczne to są kosmetyki, które powinny mieć składniki pochodzące z upraw ekologicznych. Natomiast ile tych składników powinno się zawierać w kosmetykach, czy 100%. No tutaj oczywiście jest to też ciężkie do sprawdzenia, ale właśnie ten certyfikat, na przykład EcoCert, rozgranicza również kosmetyki właśnie ekologiczne i tam jest powiedziane, że muszą spełnić wszelkie normy tych kosmetyków naturalnych, czyli również minimum 95% składników pochodzenia naturalnego, maks 5% syntetycznych. Dodatkowo chociaż te 50% tych składników właśnie roślinnych musi pochodzić z upraw ekologicznych. Więc tutaj też nam troszeczkę więcej to mówi o kosmetykach ekologicznych. Kosmetykami ekologicznymi może być właśnie kosmetyk bio, bądź też organiczny i one też się różnią i właśnie certyfikat CosmeBio trochę to rozgranicza. I mówi nam o tym, że oprócz tego, że musi te wszystkie normy właśnie kosmetyków naturalnych spełniać, o których mówiłam przed chwilką, to dodatkowo kosmetyk bio musi przynajmniej te 10% mieć z upraw organicznych. Natomiast kosmetyk organiczny musi mieć minimum 20% tych składników z upraw organicznych mieć. Także tutaj trochę procentowo się tak naprawdę to różni, że organiczny ma nieco więcej niż ten bio, czyli biodegradowalny. Natomiast no, generalnie są to podobne nazwy, dlatego bardzo często one też są ze sobą razem połączone, ale warto, żebyśmy wiedzieli, jak sięgamy po kosmetyk bio, co to może oznaczać, a po kosmetyk organiczny. Natomiast to są te oznaczenia w tym certyfikacie, ale tak ogólnie jak sobie producent napisze, że jego kosmetyk jest, nie wiem, eko czy organiczny, to tak do końca nie wiemy, co to dla niego oznacza, bo dla każdego może oznaczać to co innego i może mieć na przykład tylko trochę tych składników, których my byśmy na przykład pożądali, więc no ciężko jest z tymi oznaczeniami, trochę też jest to taki chwyt marketingowy, no chyba, że właśnie mówię, mamy oznaczenia tych certyfikatów, albo mamy rzeczywiście ładnie rozpisany ten skład, oprócz oczywiście INCI, który jest obowiązkowy, to również co niektórzy lubią na opakowaniu trochę jaśniej ten skład dodatkowo opisać, te właśnie podstawowe, najważniejsze ich składniki. No i zostały nam jeszcze kosmetyki wegańskie. A kosmetyki wegańskie to są kosmetyki, które nie zawierają żadnych substancji pochodzenia od zwierzęcego. Czyli nie znajdziemy w tych kosmetykach na przykład gliceryny, lanoliny, nie znajdziemy tutaj wosku pszczelego, propolisu, nie znajdziemy tutaj między innymi na przykład śluzu ze ślimaka, no nic, co jest odzwierzęce, nie znajdziemy w tych kosmetykach, przynajmniej nie powinniśmy, jeżeli taki kosmetyk nazywa się wegańskim. No i tutaj mamy takie dwa między innymi certyfikaty, które właśnie nadają danemu kosmetykowi ten status wegańskiego i to nam pomaga rzeczywiście zweryfikować, że tutaj na żadnym etapie nie zostały użyte właśnie te składniki pochodzenia odzwierzęcego. Jeżeli ktoś ogólnie napisze, że kosmetyk jest tylko wegański, no to też ciężko to tak naprawdę zweryfikować, czy rzeczywiście jest to prawda, czy rzeczywiście na każdym etapie produkcji jakby nie miało to nic wspólnego z produktami odzwierzęcymi. Natomiast te dwa certyfikaty no, nadają trochę tutaj tej większej właśnie pewności.
Natomiast co warto zaznaczyć przy kosmetykach wegańskich, te kosmetyki wcale nie muszą być naturalne. One mogą mieć nawet bardzo dużo chemii, więc tak naprawdę to, że nie mają tych substancji odzwierzęcych, no to mogą mieć inne jakieś substancje, które na przykład nie do końca mogą nam pasować, więc też zwrócimy na to uwagę, że nie do końca jak wybieramy kosmetyk wegański, no to on już jest taki super naturalny i nic tam sprawdzać nie trzeba, no bo tak nie jest, może być wręcz odwrotnie. Więc to wszystko zależy, na czym nam zależy, czy rzeczywiście szukamy typowo kosmetyku wegańskiego, ponieważ takie mamy przekonanie, czy może zależy nam bardziej na naturalnym kosmetyku, czy na obu tych rzeczach. No to wszystko trzeba weryfikować. Nie zawsze jest to prosto, ale certyfikaty co nieco nam tutaj pomogą. Mamy jeszcze jeden taki certyfikat cruelty free. No on się tyczy tego, że dany kosmetyk nie był testowany na zwierzętach, żadne zwierzę tutaj nie ucierpiało i tak dalej. Ten certyfikat nadaje PETA. O tym pokrótce wspomniałam też o moim filmie o testowaniu kosmetyków na zwierzętach. Natomiast ten certyfikat jest nadawany i rzeczywiście jest sprawdzane, czy dany nie nadaje się całej firmie, tylko konkretnemu produktowi i jest sprawdzane, czy rzeczywiście tutaj jest wszystko w tym zakresie w porządku. Więc myślę, że te znaczki mogą nam pomóc, natomiast najfajniej byłoby też umieć co nieco czytać składy, dlatego ja taki film dla Was przygotowuję, żeby troszeczkę Was z tym tematem zapoznać, żebyście znali chociażby jakieś podstawy i na pewno wtedy będzie Wam łatwiej dokonać jakiegoś świadomego wyboru. Także na dzisiaj kończymy. Mam nadzieję, że film był pomocny. Subskrybujcie kanał, dawajcie łapki w górę, jeżeli Wam się podobało oczywiście. No i zapraszam do kolejnych filmów. Buziaki, pa!